Witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku, zainspirowany materiałem naszego kolegi Michała, opowiem na temat tego, jak zmienia się styl życia i przyzwyczajenia przy przesiadce z samochodu spalinowego na elektryczny. Oglądajcie! Słowem wstępu przejeżdżaliśmy koło Lidla w Piasecznie i się przestraszyłem, bo Wiktoria krzyczy: o, spalony samochód. Mówię, kurczę, samochód elektryczny, ale spalił się samochód spalinowy, co oczywiście według statystyk, do których mamy dostęp, jest dużo bardziej prawdopodobne. I to tylko taki pół żartem, jednak pół serio wstęp. Na szczęście nic się tutaj nikomu nie stało. Postaram się uzupełnić to, co powiedział Michał w swoim materiale. Oczywiście lojalnie również zamieszczę link do jego materiału na dole. Przy okazji oczywiście, Michał, serdecznie Cię pozdrawiam. I wracając do tego, jakie miałem odczucia i jakie są różnice w ogóle w stylu życia w momencie, kiedy się zmienia samochód spalinowy na elektryczny. Najpierw zacznę od odczuć, bo to jest dosyć ważne. Ja już taki materiał kiedyś nagrywałem, było to bardzo dawno temu, chyba bodajże z panią prezes. I powtórzę, styl jazdy samochodem elektrycznym jest zupełnie inny. Ja już tego nie zauważam. Wielu ludzi, którzy już od paru lat używa samochody elektryczne, nie widzi tego i nie zauważa, ale jest bardzo duża różnica też w komforcie, jeżeli chodzi o głośność. Samochód elektryczny jest po prostu bardzo cichy i na początku jest to bardzo zaskakujące. Ja się wtedy przesiadłem, jeszcze wtedy miałem i samochód spalinowy i elektryczny, miałem Jeepa Grand Cherokee i Peugeota Iona. Ja później już w ogóle nie jeździłem Jeepem, tylko po mieście jeździłem tylko i wyłącznie Peugeotem Ionem. Dlatego, że ten samochód przede wszystkim oferował bardzo fajną dynamikę, mimo iż oczywiście Peugeot Ion nie jest jakimś tam królem przyspieszeń, ale do tych 50-60 i tak wszystkie samochody zostawiają na światłach. W owym czasie ładowanie w ogóle samochodu elektrycznego było praktycznie darmowe i wszystkie ładowarki dookoła były darmowe, więc w ogóle też i przy okazji moja wewnętrzna cebula dostawała dużo, jakby to powiedzieć, duże zadowolenie. No i w ogóle do ruchu miejskiego samochód był idealny. Natomiast taka podstawowa różnica to jest oczywiście cisza i takie constant acceleration. Co ja chcę przez to powiedzieć? Samochód spalinowy, ja nawet ciężko, nie za bardzo to pamiętam, rzadko już jeżdżę spalinowymi samochodami, ale samochód spalinowy odnosi się wrażenie, że się męczy. W szczególności manualny, no bo w manualnym jeszcze musimy oczywiście manualnie zmieniać biegi, ale nawet i też w automacie ta skrzynia musi przechodzić te wszystkie sekwencje i nawet jeżeli jest to super wypasiony, najbardziej nowoczesny automat, zawsze wyczuwamy tą różnicę i mamy wrażenie, że ta energia, która wychodzi ze spalonego paliwa, ona rzeczywiście gdzieś jest zmarnowana, bo ten odgłos wybuchającego paliwa i tego pracującego na wysokich obrotach silnikach jest taki, że zaraz mielibyśmy wystartować w kosmos, a my tutaj ledwo tam 50 na godzinę. I to jest właśnie to wrażenie, którego zupełnie nie odnosi się w samochodzie elektrycznym. W samochodzie elektrycznym delikatne naciśnięcie pedału gazu powoduje coś takiego. Tak, sorry Wiktoria, to musiałem też zademonstrować naszym widzom, więc samochód elektryczny ma po prostu bardzo fajną i bardzo płynną operację pedału gazu. Tak, czyli możemy sobie naprawdę w sytuacjach awaryjnych uciec jak trzeba, możemy też bardzo wolno podjeżdżać do czegokolwiek, możemy ten samochód ustawić na bardzo niskiej prędkości, on będzie jechał. I to jest właśnie fajne w tych samochodach elektrycznych, że one po prostu są bezstopniowe. Tak, nie mamy żadnej skrzyni biegów, po prostu przyspieszenie jest od zera, w cudzysłowie do nieskończoności, a redukcja od nieskończoności do zera i to jest super. Nawet mało tego, oczywiście nie zalecam robić tego, ale w samochodzie elektrycznym bez większej szkody, ok? Nie zabijajcie mnie za to i nie róbcie tego, nie próbujcie tego w domu, jak to się mówi, możecie sobie podczas jazdy zmienić jazdę do przodu na jazdę do tyłu. I to bardzo mocno przy niskich prędkościach usprawnia manewrowanie. Oczywiście to nie jest jakiś wielki game changer, mówię tylko o tym, że jest to możliwe i nie ma to dużego wpływu na przełożenie, bo ilość przełożeń w tym samochodzie jest bardzo zredukowana. Kolejna rzecz, o której też wspomniał również Michał, to jest ładowanie, czyli zasilanie samochodu w paliwo. Tak, w samochodzie spalinowym oczywiście musimy jeździć na stację i musimy ten samochód tankować i musimy o tym pamiętać. Naturalnym jest to, że nadal samochody spalinowe w większości wypadków mają większy zasięg niż samochody elektryczne na jednym zbiorniku czy na pełnym zasileniu pojazdu. Natomiast w samochodzie elektrycznym możemy ten pojazd sobie zasilać w takich cyklach, jak ładujemy telefon. Czyli nie wiem, podjeżdżamy sobie do pracy, podładowujemy sobie telefon. Podjeżdżamy sobie pod urząd czy do jakiegoś sklepu, też podładowujemy sobie samochód, telefon. Chodzi o to, że po prostu sposób obcowania z pojazdem elektrycznym zaczyna zbliżać się do tego, jak obcujemy czy z telefonem, czy z notebookiem, po prostu ładując go wtedy, kiedy mamy dogodność.
Co ja przez to rozumiem? Chodzi o to, że wtedy nie musimy generować specjalnego czasu, żeby pojechać zatankować. Po prostu robimy to przy okazji. Jedyna sytuacja, która jest różna i tutaj ona wciąż troszeczkę działa na niekorzyść samochodów elektrycznych, a przy starszych modelach nawet trochę wydatniej, no to jest oczywiście jazda w trasę, gdzie faktycznie te samochody ładujemy trochę częściej. Natomiast to też się zmienia i to pokazaliśmy podczas naszej ostatnich podróży, chociażby na Nordkap, gdzie na zachodzie Europy, gdzie infrastruktura ładowania jest bardzo gęsta, to ładowanie następuje w bardzo krótkich sekwencjach i nie musimy się martwić o dojazd do następnej ładowarki. W Polsce ciągle jesteśmy daleko od tego ideału, natomiast w Niemczech, o tym też mówił Michał, de facto dojeżdżamy z 10%, ładujemy się do 60%, jedziemy do następnej ładowarki, praktycznie nie zważając na prędkość i na tego typu aspekty związane z podróżowaniem. I to nam wydłuża całą podróż, to znowu posłużę się przykładem naszego dojazdu z Hiszpanii do Modeny, gdzie udało nam się ze średnią prędkością 110 na godzinę dojechać bodajże 1300 km w 13 albo 12 albo 11 godzin. Znowu wiem, że tam były komentarze wcześniej do tego, co powiedziałem, więc muszę to sprawdzić, ale dojechaliśmy po prostu bardzo szybko. I średnia prędkość wyszła nam bodajże w okolicach 110-115, mimo iż się po drodze ładowaliśmy. Więc jest to absolutnie możliwe, tym bardziej byłoby to możliwe w Niemczech, gdzie oczywiście czasami mamy odcinki bez limitu prędkości, możemy sobie jechać nawet 170, co też na naszych materiałach pokazywaliśmy. Obecny samochód elektryczny, powiedzmy, że takim naszym wzorcem samochodu elektrycznego na tą chwilę średniego, ogólnodostępnego i popularnego to jest Tesla Model Y. Ten samochód pozwala nam w miarę sprawnie podróżować, raczej w sposób mocno nieodbiegający od samochodu spalinowego i podkreślam też to, że podczas takiej podróży, gdzie mamy wymuszone postoje, człowiek na koniec dnia dojeżdża mniej zmęczony i o tym też wielokrotnie mówiłem, a ponadto w tego typu pojeździe jesteśmy w stanie go naładować, utrzymując ten cykl ładowania baterii, oczywiście mówię tu o litowo-jonowej, od 20 do 80%, jesteśmy w stanie go naładować na tydzień jeżdżenia po mieście w przeciągu jednej nocy. Tak, zakładając, że ładujemy się z jednej fazy 16 A, tak, czyli z mocą 3,4 kWh. Kolejny temat, który poruszył Michał i ja tutaj myślę mogę troszeczkę od siebie dorzucić takiej perspektywy jakby z drugiej strony barykady, serwisowanie pojazdów. Fakt ogólny, taki ogólnoliczbowy fakt jest taki, to też wiele teraz instytutów badawczych takie dane udostępniało, postaram się tutaj dla Was też mieć linka, że samochody elektryczne w ogólnym koszcie serwisowania wychodzą taniej niż samochody spalinowe. Natomiast nie należy zapominać o tym, że to są ciągle pojazdy i maszyny, które mają ruchome elementy i te ruchome elementy, czy wszystkie inne elementy zawieszenia potrafią się psuć. Dlatego nie należy unikać corocznych przeglądów. Szczególnie mówię tutaj o starszych samochodach, bo te starsze samochody, i to też w tych badaniach, które czytałem bodajże dzisiaj, też było to wydatnie podkreślone, że pierwsze samochody elektryczne, to o czym mówiłem zresztą w wielu materiałach, mają trochę więcej problemów, bo są to samochody, które możemy nazwać pewnego rodzaju samplami inżynieryjnymi. Tak? Czyli to były samochody, które testowały pewne rozwiązania, natomiast w dobie czy w procesie dochodzenia do technologicznej perfekcji, o tak to nazwijmy, te samochody się ulepszają i faktycznie na przykład Tesla Model Y w tej chwili nie ma tylu problemów, co wcześniejsze Tesla Model S czy X. Więc po prostu w samochodach starszych, w szczególności w S-kach czy w X-ach, w Teslach czy w starszych Nissanach, po prostu sugerowałbym przegląd minimum raz do roku, a zdecydowanie w przypadku X-a czy S-ki nawet raz na pół roku zrobić przegląd w sytuacji zmiany opon. To będzie niewielki wydatek, a po prostu pozwoli Wam spać spokojnie. W przypadku Y-ów, trójek, tych samochodów już bardziej dopracowanych, wydaje mi się, że jednoroczny przegląd w zupełności wystarczy. Zdarzają się czasami takie sytuacje, gdzie małe niedopatrzenie, niezauważenie jakiejś małej usterki, jakiejś kapiącej wody, jakiegoś kapiącego elektrolitu z akumulatora kwasowego doprowadzi do większego problemu i unieruchomienia samochodu. Wrócę troszeczkę do podróżowania. Bo tutaj też dochodzi do pewnej zmiany. Chodzi o to, że nasze nastawienie do podróżowania się zmienia. Fakt jest taki, w szczególności w samochodach starszych czy samochodach innych producentów niż Tesla, musimy troszeczkę sobie tą podróż zaplanować. Czyli nie możemy zupełnie pojechać tak w ciemno, chociaż chyba już coraz bardziej w tą stronę to zmierza, ale mimo wszystko pewną ostrożność trzeba zachować i trzeba pamiętać o tym, żeby zachowywać jakiś bufor naładowania w momencie dojechania do docelowej ładowarki, gdyby ona okazała się zepsuta. Znowu, w Polsce wciąż to jest gdzieś tam problem, natomiast w Europie Zachodniej gęstość sieci ładowania jest tak duża, że w zasadzie ten problem nie jest dla nas niebezpieczny. Ponadto, tak jak często pokazywałem też na swoich materiałach, bardzo mocno rozwijana jest sieć Destination Charging, co u nas niestety zostało zaniedbane. Dlatego w Polsce
warto się dobrze do podróży przygotować, albo przynajmniej na tyle, żeby wiedzieć, gdzie są te ładowarki, a gdzie ich nie ma. I o tym będzie kolejny materiał, który obiecałem i dotrzymam słowa, tylko po prostu ze względu na chorobę nie byłem w stanie pojechać na Mazury. Mam już umówioną osobę, z którą ten materiał nagramy, także pamiętam o tym i oczywiście to będzie zrobione. Natomiast tak, tutaj trzeba planować to podróżowanie. Im bardziej na wschód wygląda, że tym bardziej. Czy nawet na południowy wschód, tak, żebyście mieli świadomość, mówię tutaj o takich krajach jak Rumunia, mówię o takich krajach jak Bułgaria, czy Serbia, która jest w ogóle poza Unią Europejską. W takich krajach po prostu ta infrastruktura jest ciągle jeszcze bardzo niedopracowana i tutaj musimy mieć to w miarę dobrze rozpracowane, żeby dalej tam pojechać. Zresztą mam w planach taką trasę. Natomiast na zachodzie, a w szczególności posiadając Teslę, w zasadzie jedziemy i się nie przejmujemy. Jednak, i tutaj troszeczkę znowu też nadmienię, mi się osobiście zdarzyła taka sytuacja, że miałem kłopot z ładowaniem roamingowym w Hiszpanii. Spotkało mnie też parę problemów z ładowaniem roamingowym we Włoszech, chociażby jak byłem przepraszam, jak się to miasto nazywało? W Weronie. W Weronie napotkałem taki problem i do dzisiaj mam na jakimś tam koncie jakiegoś operatora 10 euro czy tam 15 euro niewykorzystanych. Przy okazji, jakby ktoś był w Weronie, proszę dzwonić, oddam Wam za darmo te 15 euro do ładowania się na słupkach w Weronie. Chodzi o to, że wciąż brakuje takiego dosyć dużego integratora, kogoś, kto by potrafił nam zapewnić roaming we wszystkich stacjach ładowania. Natomiast to ulega zmianie. Mamy chociażby operatora takiego jak Shell, który już w zasadzie chyba ogarnia roaming w większości krajów europejskich. Niestety na czas, kiedy ja to sprawdzałem, a sprawdzałem to już parę ładnych miesięcy temu, Shell jeszcze nie udostępniał karty na przykład w Polsce. Więc nie byłem w stanie na przykład skorzystać z Shella będąc za granicą jako Polak. Gdybym się zarejestrował jako, nie wiem, Holender czy Hiszpan, to prawdopodobnie taką możliwość bym posiadał. Więc to czasami powoduje utrudnienie i warto się przynajmniej rozeznać dla własnego bezpieczeństwa i świętego spokoju, z jakich operatorów będziemy mogli korzystać zamiennie. Co ja robię? Ja w takich sytuacjach na przykład, oprócz tego, że jadę Teslą i wiem, że będę mógł korzystać z superchargerów, wybieram sobie jednego takiego wiodącego operatora na danym regionie. I tutaj na przykład w Hiszpanii to będzie Iberdrola, w Niemczech to będzie na przykład Ionity i tego typu historie, tak? Czyli mam takiego zawsze rezerwowego gracza. Inna sprawa jest taka, że w tej chwili w Europie masowo się wprowadza ładowarki przedpłatowe, czyli możemy po prostu przyłożyć kartę i ładować się. I to rozwiązanie tak naprawdę rozwiąże ten problem. Jest tylko mały minus związany z tym, że wtedy płacimy najwyższą możliwą stawkę. Drugi dosyć ważny aspekt to aspekt ekonomiczny użytkowania samochodu elektrycznego. Dla mnie on nie był wiodący, dla mnie zawsze to był jakby takim motorem do tego, żeby mieć samochód elektryczny, była ciekawość. Interesowała mnie ta technologia. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że to jest super nowoczesna technologia, bo oczywiście samochody elektryczne są z nami bardzo długo. Mając samochód elektryczny, przynajmniej dla mnie to było coś takiego, że wydawało mi się, że obcuję z czymś innym i poznaję coś nowego. Nie chcę przez to oczywiście powiedzieć, że samochód elektryczny jest nowy, ale ja nigdy wcześniej nie jeździłem samochodem elektrycznym i mając tego swojego pierwszego Peugeota Iona, czułem się po prostu wyjątkowo. Ale nie względem otoczenia, tylko względem siebie, bo Peugeot Ion oczywiście w żaden sposób na zewnątrz wyjątkowo nie wygląda, wręcz przeciwnie, ludzie raczej go oceniają jako brzydkie auto. Ale dla mnie to było fajne doświadczenie i po prostu fajna zabawa, tak samo jak i później z Nissanem, czy z każdą kolejną Teslą. Dlatego wciąż uważam to za fajną rzecz, ale w tej chwili już się do tego mocno przyzwyczaiłem. Po prostu jestem już typowym, standardowym użytkownikiem samochodu elektrycznego. Nie mam w domu i nie używam na co dzień żadnego absolutnie samochodu spalinowego. To tak zupełnie przy okazji. Wracając do aspektu ekonomicznego. Aspekt ekonomiczny pojawił się jakby przy okazji. Mając w pierwszym swoim domu instalację fotowoltaiczną, ja tak naprawdę przy tankowaniu tego Peugeota w zasadzie nie dosyć, że tankowałem samochód, zasilałem dom, bo ja jeszcze byłem w tej taryfie takiej, wiecie, 80-20, znaczy 80, za 80% ceny zakład ode mnie odkupował energię. Ja tak naprawdę miałem ładowanie, czyli w cudzysłowie tankowanie samochodu za darmo i miałem zasilony dom za darmo. Takie to były wtedy czasy, a przy okazji Peugeot Ion jest samochodem ultra oszczędnym, no bo jest po prostu mały i nie ma dużych wymagań w zakresie energii, ma też słabszy silnik zdecydowanie. Więc to było Eldorado. Dodatkowo wszystkie ładowarki, tak samo jak później jeździłem Nissanem i nawet przez chwilę Teslą, wszystkie ładowarki Orlen i Greenway były po prostu za darmo. Czyli my w ogóle za to nie płaciliśmy. Przez jakiś czas tak po prostu było. No i to był po prostu luksus, jeżeli chodzi o podróżowanie. Była też ta druga część medalu, znaczy druga strona medalu związana z tą pierwszą motoryzacją, że Nissanem Leafem jak jechałem do Szczecina w zimie, no to ładowałem się 6 razy i jechałem 11 godzin.
to tak, żebyście mieli też świadomość, że ten świat nie jest idealny i starsze samochody elektryczne też nie są idealne i nie spełniają wszystkich oczekiwań, albo inaczej, nie wypełnią całkowicie Waszych potrzeb, jeżeli dużo podróżujecie. O, tak to delikatnie ujmę. Mój rachunek za prąd w okresie teraz zimowym za 2 miesiące wyniósł 2000 zł, przy czym ja cały czas ładuję 3 samochody tak naprawdę. Tesla Model 3 pani prezes, Y lub X w zależności czym akurat jeżdżę i jeszcze dodatkowo mamy Mitsubishi Eimiewa, kojarzycie z projektu Phoenix, małego, pierwszego, który jest dedykowany dla mojego syna, ale my ten samochód czasami używamy, żeby dojeżdżać do sklepu. Więc tak naprawdę 3 samochody elektryczne, non-stop jazda, zasilanie domu w okresie zimowym, 1000 zł za miesiąc. Jazda samego Jeepa Grand Cherokee, którego musiałem tankować tak przynajmniej 2-3 razy w miesiącu. Przy obecnych cenach musiałbym wydać na samo tankowanie tego Jeepa 1000 zł. Więc wydaje mi się, że przynajmniej w takim cyklu użytkowania samochodu w domu i dookoła domu ta cena jest dużo, dużo niższa. Chciałbym tutaj też przemówić do tych, którzy szukają aspektów ekonomicznych użytkowania samochodu elektrycznego. Naturalnie przyszłość będzie szła jeszcze bardziej w tą stronę, czyli przyszłość w mojej ocenie i po rozmowach z innymi ludźmi, którzy się specjalizują w ocenie rynku energetycznego, to rozproszenie i ta możliwość wymiany energii z samochodem będzie istotnym aspektem gromadzenia energii i oddawania w sytuacjach, kiedy będzie to potrzebne. Więc samochody elektryczne staną się ruchomymi bankami energii. Takie jest też moje stanowisko w tej materii. Natomiast na razie do tego jeszcze chwilę brakuje, szczególnie, że Tesla na razie nie udostępniła takich protokołów i takich możliwości, żeby tę energię z tego samochodu oddawać z powrotem do gridu. Jest to pieśń przyszłości i myślę, że zasługuje na kolejne nowe materiały, bo takie materiały kręciliśmy, a należy o tym oczywiście przypominać. Kolejny aspekt, którego my, ludzie użytkujący w szczególności Tesla, ale ja się posługuję przykładem Tesli, bo głównie używam Tesla, jest taki, że te samochody mają dużo łatwiejsze przystosowanie do ruchu autonomicznego. Chcę przez to powiedzieć, że te auta, ze względu na to, że większość serwomechanizmów, jak i samego napędu jest elektryczna, dużo bardziej wrażliwa na sygnały sterujące, bez jakichkolwiek opóźnień itd. No i tak naprawdę wymuszone jest to, że wszystkie serwomechanizmy zewnętrzne, po prostu one są zasilane elektrycznie, powoduje, że ten samochód bardzo fajnie się adoptuje do autonomicznych systemów jazdy. I tutaj musicie zwrócić uwagę, to ja oczywiście nie chciałbym tego pochwalać, ale niestety jest tak, że obecny tryb życia i to, że ciągle ze sobą nosimy urządzenie komunikacyjne, powoduje, że zaczynamy ten content konsumować na przykład podczas jazdy. Znowu, nie pochwalam tego, ale systemy autonomiczne dużo bardziej nam pozwalają robić to w sposób pseudobezpieczny. Chcę przez to powiedzieć, że jadąc na autostradzie, na autopilocie, trzymając rękę i 30% uwagi na drodze, wciąż jesteśmy w stanie odpisać komuś na SMS-a, nagrać relację i z perspektywy obserwatora i wieloletniego użytkownika odnoszę wrażenie, że jest to relatywnie bezpieczne. Nie chciałbym tego pochwalać, ale po prostu rzeczywistość tak się zmienia i czasami rzeczywistość decyduje o tym, jak będą wyglądały w przyszłości przepisy, a nie to, jakie są przepisy. I wydaje mi się, że ten sposób konsumpcji mediów on się nie zmieni, dlatego te systemy autonomiczne będą coraz bardziej wymuszały stosowanie samochodów elektrycznych. Niestety samochody spalinowe dużo gorzej współpracują z takimi systemami i są bardziej narażone na awarie takich systemów. Tak? Zasilanie paskiem napędowym, alternatora, dostarczanie prądu w taki, a nie inny sposób. To wszystko sugeruje albo może powodować, że te urządzenia nie będą działały stabilnie i tyle. Dużo lepiej się steruje takim samochodem, po prostu Melexem. Tak, wielu z Was te samochody nazywa Melexami i one są Melexami, tylko oczywiście zupełnie dużo bardziej rozbudowanymi, nowoczesnymi i ta autonomia dużo bardziej się to wpisuje i dużo bardziej płynnie i fajnie działa w samochodzie spalinowym. Tym bardziej, jeżeli mamy skrzynię manualną, no bo w skrzyni manualnej jakby autopilot nie dokona dla nas redukcji czy przerzucenia biegu na wyższy. My musimy po prostu ustawić jeden bieg i wtedy możemy jechać na tempomacie czy autopilocie. Przepraszam. A tutaj ten autopilot w zasadzie decyduje za większość rzeczy. Jak widzieliście na naszych materiałach, to znowu może link się pojawi. Myśmy też testowali jazdę całkowicie autonomiczną w Stanach Zjednoczonych, czyli zgodnie z przepisami w Tesli. No i tutaj muszę powiedzieć, że to już jest game changer, a w przyszłości na pewno będzie jeszcze większy game changer i pozwoli ludziom przyszłości, którzy nie będą już chcieli jeździć samochodami, tylko będą chcieli konsumować content, po prostu wsiadać do samochodu, mówić mu, gdzie ma jechać i ten samochód będzie jeździł. No i chyba ostatnia rzecz, ja oczywiście znowu zachęcam do dyskusji, jeżeli macie inne spostrzeżenia, inne zdanie, inne tematy, które chcielibyście dodać tutaj, to serdecznie zapraszam do komentowania. Natomiast
Kolejny temat, znowu też odniosę się trochę do Michała, że samochody elektryczne jakby zachęcają do podróżowania. I tutaj nie umiem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy te samochody zachęciły mnie dlatego, że chciałem udowodnić sobie i światu, że jest to możliwe, czy dlatego, że po prostu jest to fajne. Natomiast prawda jest taka, że ja bardzo dużo podróżuję tymi samochodami i zaczynam w tym odnajdować przyjemność. Dlatego, że tak jak wspomniałem wcześniej, w ogóle podróżowanie samochodem elektrycznym jest o tyle w cudzysłowie wygodniejsze, że ten samochód wymusza na nas postoje i konieczność ruszenia się. Gdy w samochodzie spalinowym jedziemy te ciągiem 10 czy nawet 5 godzin, człowiek jest po prostu później bardziej połamany i zmęczony. Przyszło to też, tak jak powiedział Michał, zacytuję tutaj, przyszło to do mnie z PESEL-em, a mój PESEL jest dużo bardziej jakby na moją niekorzyść niż u Michała, więc no, ja sobie cenię ten komfort i tą konieczność tego, żeby rozprostować kości. Natomiast samochód elektryczny ma do tego dużo ciekawych rzeczy, które wspomagają podróżowanie. Przypominam Wam na przykład o trybie kempingowym, czyli mając pod sobą, pod swoimi nogami w tej chwili akurat 100 kWh, a czy w innych samochodach 80 czy 70 kWh energii, jesteśmy w stanie się zasilać nawet w najtrudniejszych warunkach przez grubo ponad 2 dni. Możemy się ogrzewać, możemy ładować swoje telefony, możemy sobie oglądać filmy na Netflixie i wiele innych rzeczy w znośnie komfortowych warunkach. Czyli możemy sobie kempingować w takim samochodzie i nie musimy ze sobą wozić mnóstwa szpeju czy jakichś, nie wiem, agregatów, czy tego typu historii, to po prostu jest jakby funkcja wbudowana. Oczywiście jeszcze lepsze są samochody, które mają możliwość podłączenia nie wiem, czajnika, czyli te, które mogą odzyskiwać energię z samochodu elektrycznego w formacie prądu przemiennego 220V, tam 230V. Natomiast niestety Tesla na razie nam tego nie udostępnia, nad czym ubolewam. Mimo to kempingowanie w samochodzie elektrycznym wydaje się całkiem komfortowe. To jest coś, czego zakosztowałem całkiem niedawno. Przy okazji przypominam, że jest dużo akcesoriów w naszym sklepie, w ogóle się nie reklamując, które Wam oczywiście to kempingowanie ułatwią. Wiktoria Wam tutaj wrzuci też linki, także serdecznie zapraszam. Także jeżeli chodzi o kwestię podróżowania, no to chyba w zasadzie więcej nie da się dodać. Jeszcze malutki dodatek na koniec. On nie dotyczy wszystkich samochodów elektrycznych, ale większość już nam to zaczyna zapewniać. Czyli znowu wykorzystując tą gigantyczną energię zgromadzoną pod naszymi nogami, w większości przypadków oczywiście, jesteśmy w stanie bardzo komfortowo żyć mając samochód elektryczny. Szczególnie w takich miejscach lub w takich sytuacjach, gdzie mamy dużo śniegu i bardzo ujemne temperatury, czy gdy mamy bardzo gorąco, tak? Czyli na zewnątrz jest na przykład, nie wiem, plus 30, plus 40 stopni, jesteśmy ten samochód w stanie sobie przygotować. Czyli jeszcze z domu, sterując aplikacją, to Wiktoria też rzuci Wam na przebitkach, jesteśmy w stanie sobie samochód praktycznie całkowicie odśnieżyć i jechać bez niepotrzebnego przygotowywania czy odśnieżania samochodu. I to samo dotyczy klimatu ciepłego, gdzie przed wejściem do samochodu jesteśmy w stanie sobie go schłodzić do takiej temperatury, że będziemy się czuli w tym pojeździe komfortowo. Niniejszym kończę ten materiał. Bardzo Wam dziękuję za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i oczywiście, jak zawsze, serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było.